Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was na moje perfumy w mojej kolekcji, które kupicie, jak się niektóre postaracie, a niektóre standardowo wszędzie, do 300 zł. Z tym, że to nie będą wszystkie, jakie mam w kolekcji, a tylko te, o których myślę, że warto powiedzieć. I przede wszystkim w tym filmie chciałabym pokazać Wam najwięcej niszy, dlatego że myślę, że nisza kojarzy się większości z Was, przynajmniej zapachami dużo droższymi niż mainstream, co nie do końca jest prawdą. I chciałabym Wam pokazać, że możecie mieć zapachy niszowe właśnie do 300 zł. Zapraszam. Zacznę może od marki niszowej, której zapach mam jeden, ale na tym jednym zapachu się nie skończy. I jest to marka Bon Parfumé. To są flakoniki 30 ml i oni mają albo 30, albo setki. 30 kupicie do właśnie tych 300 zł, ale w tej wersji kolorowych etykiet, a nie w tej wersji czarnej i z szarymi buteleczkami. Dlatego, że tamte to są bardziej ekstrakty i one występują już tylko w 100 ml, no i siłą rzeczy te 100 ml tam kosztuje w granicach 770 zł. Te natomiast możecie kupić w mniejszej pojemności i to są zapachy świetne i jakościowo. Naprawdę mają prześwietne parametry. Ja mam akurat zapach 501. Operujemy tutaj numerkami i tu z boku macie też podane główne takie składniki tego zapachu. Tu mamy paczulę, pralinę i faktycznie to jest zapach pralinowy. Ta paczula nie jest tu bez przyczyny, dlatego że ona w bardzo subtelny, aczkolwiek bardzo ważny sposób wytrawia delikatnie ten zapach, co robi mu świetną robotę, dlatego że mimo, że są tu praliny i czujemy jakąś gurmandowość, zapach jest nadal perfumami, a nie takim totalnie jedzeniowym zapaszkiem, więc serdecznie polecam zapoznać się z tą marką. Kasia Miss Kate, którą serdecznie pozdrawiam, też w tej marce się już rozkochała, także każdy, kto moim zdaniem pozna markę, przewącha troszeczkę, potestuje, to naprawdę znajdzie coś tam dla siebie. Zapachy są bardzo dobrze zrobione. No i tak jak mówię, bezproblemowo dostaniecie je do 300 zł. W tej marce znajdziecie zapachy do 300 zł i między innymi teraz Wam pokażę taki zapach, który się nazywa Rosa Moceniga i to jest De Marchand of Venice. I marka jest kojarzona tylko i wyłącznie z drogimi zapachami, co nie jest prawdą, dlatego że znajdziecie tu tańsze propozycje właśnie do 300 zł. Rosa Moceniga jest jedną z nich, którą w tej cenie nabędziecie. To jest świetny zapach dla tych, co kochają róże, ale też troszeczkę się jej boją. Moim zdaniem to jest róża po prostu dla każdego, bo ona jest subtelna, delikatna, kwiatowa, niemydlana, nie przeciążająca, nie za słodka. Tu jest wszystko wyważone. Ten zapach nawet wręcz nazwałabym zapachem róży dziewczęcej. O tym zapachu mówię Wam wielokrotnie i no niestety marka już nie istnieje, więc niewiele z tych zapachów można otrzymać, ale ten zapach jeszcze, jak poszukacie, to znajdziecie. A mianowicie Elizabeth and James Nirvana Bourbon. Ten zapach jest przepiękny, to jest zimowiec, jesieniak, otulacz, przepiękna wanilia z delikatnym pieprzem, cudownie układający się i naprawdę fantastycznie noszący zapach. Znajdziecie go spokojnie do 300 zł, a jak dobrze poszukacie, to moim zdaniem nawet do 200. W tej marce znajdziecie zapachy dosyć tanie. Do 200 zł znajdziecie mnóstwo zapachów, ale ponieważ ja akurat mam wodę perfumowaną, które są odrobinę droższe i właśnie już przekraczają te 200, chyba 20 zł, no to znajdują się w tej serii do 300 zł.
mianowicie Korres Kashmiri Kumquat. Jak robiłam otwieranie swoich nowości, tego co się pojawiło w mojej kolekcji, wiele z Was napisało, że porównywany jest do Aliena. Bardzo dobrze, że jest porównywany, z tym, że Alien jest, nim w Alienie ten jaśmin nie jest tak mydlany, bym powiedziała, jak tu. Tu jest jednak bardziej mydełkowy, z tym, że tak, jest podobny do Aliena i jeżeli ktoś by chciał się przekonać, czy Alien Wam pasuje, to możecie spróbować marki Korres. I to jest właśnie Eau de Parfum, parametry świetne. Najnowszy zapach Gizady, mianowicie Gizada Donna, najnowszy, ponieważ oni mają już w swojej ofercie zapach Donna, ale chyba nie jest już produkowany. Możecie dać mi znać. To jest zapach, który bardzo silnie mi coś przypomina. Ja ciągle mam wrażenie, że mam już ten zapach w kolekcji, który tu czuję, ale nie mogę sobie skojarzyć. I jeżeli ktoś już wąchał Gizadę Donnę to i skojarzył, to bardzo chętnie posłucham, do czego Wam to jest podobne, a może mi to powie właśnie Fragrantica, bo tego nie sprawdzałam. Poczekajcie. I może ten kłopot by się raz, dwa, trzy rozwiązał. Jest to zapach pudrowy, fiołkowy, piękny, generalnie na co dzień, do noszenia wszędzie. Naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach. A tu jest, że do M. Micallef najnowszego. No nie zgadzam się, także nie ma tutaj za bardzo co mi przypomina. 3 zapachy i w tym jednego nie znam, jakaś Kriska Frezja Natura. Nie, to jest coś, co ja na pewno wąchałam. Nie wiem na dzisiaj nadal, co to jest. Albo wąchałam, albo mam jeszcze próbki, albo wracam do tych próbek, bo naprawdę niewymownie to mi coś przypomina. Ale Gizada taka jest. Gizada tworzy zapachy, które już na rynku raczej są, nadaje im nową nazwę i troszkę ubiera w swoją szatę. I ja bym to tak nazwała. Natomiast ten zapach jest bardzo przyjemny, jest niesamowicie kobiecy i ja bardzo go lubię. Naprawdę lubię go nosić i lubię tę fiołkowość, która tu jest niezwykle kwiatowo i pięknie ukazana. Ten zapach zawitał w mojej kolekcji dzięki Konstancji, z tego co pamiętam, Oli. Pozdrawiam Cię serdecznie, Olu. Ona mi kiedyś napisała taką wiadomość, że Aromatics, to jest taki youtuber perfumowy, stworzył swoje zapachy z French Avenue, czyli jednym słowem marką arabską. I ja jeden taki zapach zakupiłam, to jest Carnal Desire i to jest piękny zapach. Ten zapach przejął mój mąż i naprawdę uwielbia go używać. Za każdym razem, jak się nim popsikać, to mówi: Boże, jaki on jest piękny. Jest piękny, jest długotrwały. To jest zapach skórzany, odrobinę gdzieś słodkawy, z takim delikatnym dymkiem agarowym. Piękny, moim zdaniem fantastycznie podbija męskość, ale szczerze dla mnie to jest totalny unisex. Ja nie widzę powodu, dlaczego kobieta miałaby tego zapachu nie używać. Ta słodycz, mi się wydaje, że w tym zapachu fajnie tak wszystko przełamuje. Ten zapach to jest 100 ml, flacha ciężka, jak nie wiem co, kupicie właśnie do 300 zł. Przepiękny zapach, skórzano, słodki, agarowy. Postanowiłam powiedzieć też o tym zapachu, ponieważ ja go kupiłam stosunkowo drogo, ale myślę, że dziś jak poszukacie, jeszcze gdzieś znajdziecie tester do 200 wręcz złotych, ale zapomniałam Wam o nim powiedzieć w tamtym, więc naprawiam ten błąd. Chodzi o Rihanna Rebel Floor. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego zapachu, to muszę Wam powiedzieć, że jest to jeden z lepszych zapachów właśnie jeżeli chodzi o celebryckie zapachy, dlatego że pokazywałam Wam, że mam Jennifer Lopez One, przepiękny zapach, naprawdę, że mam Kylie Minogue, wspaniały zapach. Uważam, że celebryci współpracują po prostu z perfumiarzami, którzy tworzą rewelacyjne zapachy i nie ma co absolutnie skreślać takich zapachów, ale ten uważam, że jest dosyć wybitny.
Tutaj jest taka śliwkowa historia, więc jeżeli ktoś śliwkę kocha, to moim zdaniem z tym zapachem się bardzo polubi. Jest to taki owocowy, przepiękny zapach, bardzo, bardzo kobiecy, długo się utrzymujący, fajnie krążący po skórze, ale on ma taki sznyt trochę wibrujący, to znaczy jakby dodający energii. Fantastyczny moim zdaniem. Jeszcze powinniście móc dorwać ten zapach. To nie jest łatwe, bo jest generalnie ten zapach nieprodukowany i wycofany, ale te stery znajdziecie moim zdaniem jeszcze na Allegro. Przynajmniej jak się przygotowywałam do tego filmu, to były. I jak wiecie, było spotkanie perfumomaniaczek, tak? Będziemy pewnie wszystkie na kanale wracać do tego powielokroć jeszcze. To było niesamowite spotkanie i ja będę Was odsyłać po prostu do filmu Anecznika, Ulotne chwile. Tam na kanale jest lekki fragment z tego naszego spotkania, bo oczywiście spotkanie było praktycznie całodzienne, więc spędziłyśmy ze sobą ogrom godzin i fantastycznych, ale z tego wszystkiego urodziły się też pewne wishlistowe zachciewajki. W związku z tym, że się podzieliłyśmy swoimi próbkami, to przy testach postanowiłam zakupić, pozdrawiam Cię Ewa serdecznie, od niej dostałam próbkę Tokyo Lunch Profumo Labo. Słuchajcie, jeżeli mnie oglądacie, możecie być bardzo zdziwieni, jak to ja kupuję markę, która tworzy zamienniki. Tak, jestem sama zdziwiona. Teoretycznie jest tu powiedziane, że to jest ich własna kompozycja. Z tym, że ja jestem pewna, że już coś podobnego gdzieś wąchałam. Ale już Wam spieszę z informacją. Otóż, w ogóle jestem w szoku, dlatego że to jest bardzo ciężki flakon. Ten korek jest bardzo niszowy, bardzo ciężki. No i to nie jest taki zamiennik za 30 zł, tylko tutaj właśnie płacicie jakieś 250, coś takiego, czy 220. Już nie pamiętam dokładnie, ile zapłaciłam. W każdym razie parametry, gęstość zapachu, to co czujecie, jak on jest stworzony, to jest bardzo, bardzo dobre. A o czym opowiada ten zapach? Otóż zapach opowiada skórzano-owocową historię. Fantastyczną. Wwierca się w nos, jest wibrujący, jest tak mocno projektujący, że no, czuć Was z daleka. Jeżeli ja po jednej próbce, naniesieniu na nadgarstek robię spontaniczne kup teraz, to znaczy, że zapach naprawdę musiał mnie ująć i naprawdę jest wart tego, żeby go mieć. Słuchajcie, ja naprawdę testuję ogrom zapachów. Jeszcze teraz, jak dostałam od dziewczyn, to po prostu codziennie testuję 4 zapachy. Wieczorami nanoszę je sobie na ręce i testuję. Robię notatki, później Wam zrobię z tego film, poopowiadam pewnie na koniec miesiąca. W każdym razie praktycznie się nie zdarza, żebym miała takie akupie. Jeszcze to będzie przy jednym, ale to zaraz Wam powiem, ale generalnie to są takie testy, które bardzo mi się te zapachy podobają, ale nie na tyle, żebym je chciała kupić. A to tak, więc zrozumcie, że jeżeli ja takiego zakupu przeciwniczka zamienników dokonałam, to znaczy, że ten zapach jest naprawdę wart zakupu. Tak jak powiedziałam, skórzano-owocowa historia, bardzo, bardzo pozytywna i piękna. Od razu Wam powiem może o tym drugim zapachu właśnie, który też kupiłam testując. Bardzo chciałam poznać i na szczęście dziewczyny miały zapachy Cinema od YSL, dobrze pamiętam, i właśnie od Lancôme Poème. Marzyłam o poznaniu Poème już od roku. Od roku też nosiłam się, żeby kupić go w ciemno, ale tego nie zrobiłam, bo pomyślałam, że w sumie nie wiem, co pomyślałam. Ja tak czasami mam, a jak mój mózg funkcjonuje i działa, tego nie wie nikt. W każdym razie już przychodzę i Wam opowiadam. Kupiłam, bo to są tylko 100 ml flakony. Trochę byłam zła, że 100 ml, ale... No i to jest historia właśnie, którą kupiłam do 300 zł. Kupicie spokojnie. Piękna historia,
piękny zapach. Dla mnie to jest też taka dosyć jaśminowa historia. Dla mnie ten zapach jest troszeczkę, stoi tym jaśminem alienowskim, ale delikatniejszym, natomiast nadal bardzo projektujący zapach, długotrwały, przepiękny. Czym on się różni? Tu jest ten jaśmin taki właśnie słodkawy, mocarny, z tym, że on jest trochę przykryty żółtymi kwiatami. Jest tu też jakaś pudrowość, która troszeczkę przypomina mi takimi momentami najnowszy Shalimar L'Essence właśnie. Jest tu też owocowość, którą zdecydowanie czuć. Moim zdaniem mogą to być cytrusy, z tym, że te słodsze, jakaś mandarynka, coś w tym rodzaju. Nie wiem, nie sprawdzałam, co tu do końca jest, ale zdecydowanie owocowość czuć. Dla mnie, jak jest jakaś jaśminowość, jak jest kwiatowość, jak jest owocowość, to już wiadomo, że zapach mi się spodoba. A że jest to klasyk nad klasyki, to bardzo się cieszę, że jest w mojej kolekcji i uważam, że jeżeli ktoś myślał, że to jest zapach w stylu vintage i dlatego jeszcze go nie ma, to nic bardziej mylnego. Tutaj powiem Wam hurtowo, ponieważ tkliwych nihilistów, właśnie 1 i 2, kupicie też do 300 zł. Wprawdzie jest tu 30 ml, ale na długo Wam wystarczy, dlatego że tu wystarczą 2 psiki, to są takie mocarze. Ziemisty brat albo siostra i tytoniowy brat albo siostra. W każdym razie 2 historie bardzo mocne, bardzo fajnie pokazane, bardzo silnie niszowo, ale jak przebrniecie przez ten początek, który jest odrobinę dziwaczny, to później jest naprawdę już tylko cudownie. Możecie też kupić niektóre zapachy marki Nikolaj. Świetna marka niszowa. Słuchajcie, po prostu petarda marka niszowa. Robi rewelacyjny zapach. Nie wszystkie. Oczywiście na pewno trzeba je testować, ale jeżeli już traficie z tą wonią, która Wam się spodoba, to nie będziecie narzekać na parametry, na to, jak się zapach rozwija, jak się zmienia na skórze. Marka Nikolaj jest po prostu fantastyczna. Ja mam tej marki 3 zapachy, ale New York bez problemu znajdziecie do 300 zł, właśnie te 30 ml. Zaaplikowane 2 razy będzie projektowało i trwało na skórze przez cały dzień, aż do następnego mycia. Także moim zdaniem zapach jest po prostu rewelacyjny i jeżeli poszukacie, ja w ogóle będę mówiła o tego typu zapachach, więc dzisiaj się już tak strasznie nie rozwodzę. Bardziej mi zależy, żeby Wam przekazać, co możecie do tych 300 zł kupić fajnego i ciekawego. I w tej marce znajdziecie więcej zapachów, tylko trzeba poeksplorować ją po prostu. Zdecydowanie marką, którą kupicie za nadal chyba 218 zł, praktycznie każdy jej zapach, to jest oczywiście Teodoros Calotinis. Ja mam akurat Per Gelato, ale jeżeli nie lubicie gourmandów, no to tam większość jest gourmandów, ale są też takie bardziej perfumowe zapachy, także zdecydowanie da się tam coś znaleźć, a jeżeli lubicie lody gruszkowe, jeść i wąchać i lubicie tę taką waniliową pudrowość, to ten zapach też Wam się spodoba. Mój niedaleki zakup to jest oczywiście marka Carthusia i Terra Mia. Wiele zapachów w pojemności właśnie 50 ml znajdziecie do 300 zł. Bardzo dobre parametry, przynajmniej jeżeli chodzi o Terra Mia, no i to jest świetny zapach. Niby kawowy, ale dla mnie jednak bardziej czekoladowy. Ja tu kawy za bardzo nie wyczuwam, albo inaczej mi się kawa kojarzy. Może jeżeli ktoś uzna, że to jest ta kafe latte smakowa, to tak, ale jeżeli ktoś myśli o kawie typu espresso, to nie. Ale w każdym razie zapach jest naprawdę rewelacyjny i jest przepiękny i moim zdaniem marka warta poznania, bo za tę cenę macie bardzo dobrej jakości zapachy. Marka Faviol Seferi, wielokrotnie Wam mówię o tym zapachu, mianowicie o Insomni. Ona ma jeszcze jeden zapach z tego, co wiem.
który też jest na stronach dostępny w Polsce, a chyba reszty zapachów nie bardzo widziałam. Znaczy ciężej jest dostać. W każdym razie kupicie ten zapach do 300 zł, więc to nie jest droga propozycja, a zapach jest rewelacyjny. Ta ciemność mówi o tym, że jak on jest gęsty i nasycony, ale nadal jest perfumowy. Mimo że to jest kawowo-czekoladowa historia, to nadal perfumowa. Naprawdę uważam, że zapach to jest z takiej półki jednak niszowej, takiej wyższej półki niszowej, ale za sporo niższą cenę. Kochani, dostaniecie też niektóre zapachy Mancery do 300 zł. Ja mam dwa. Mam Velvet Vanilla i Roses Vanille. Boże, ja ten zapach po prostu kocham. On jest tak cudownie mnie pocieszający, powiedzmy tak. Jest zapach niezwykle energetyzujący, wspaniały. Świetnie mi się go nosi. Ma ekstremalnie dobre parametry i tak samo jest z tym zapachem. To jest bardziej wersja gourmandowa, a ta jest po prostu bardzo silnie perfumowa, owocowa. Piękna wanilia, uwielbiam ją. Turbo kobieca, fantastycznie się nosząca, więc Mancerę też polecam serdecznie. Ja mam 4 obecnie zapachy i wszystkie parametrami są świetne. To są totalnie noszalne zapachy, nieudziwnione, takie, które spodobają się moim zdaniem większości. Jedną z takich marek, która ma świetne propozycje, jeżeli chodzi o zapachy niszowe, które potrafią brzmieć niszowo, które są dosyć odkrywcze, ale znajdziecie je do 300 zł, to jest Serge Lutens. Ja mam akurat Le Filet de Berlin z taką jeszcze etykietą limitowaną, udało mi się kupić i spokojnie je dostaniecie do 300 zł. Fantastyczne są to zapachy. Poznałam kilka dzięki Agnieszce Green Tea. Dziękuję Ci serdecznie, Agnieszko, zawsze za wszelkie próbki, które dostaję i mogę sobie właśnie posprawdzać. Ona ma trochę tych zapachów Serge Lutens i one naprawdę chodzą w świetnych cenach. Warto się tą marką zainteresować i jeżeli poszukujecie innych doznań węchowych, jeżeli poszukujecie, jesteście trochę znudzeni, to ta marka da Wam trochę coś innego, nadal moim zdaniem za bardzo przystępną cenę. Tutaj powiem coś o mainstreamie. Powiem tylko dlatego, że jest to nowość, którą ja bardzo, bardzo polubiłam i którą chciałabym się z Wami podzielić, bo kupicie Ferragamo Fiamma w mniejszej pojemności do 300 zł. Ja ten zapach po prostu ubóstwiam. Dlaczego? Po pierwsze, zaczyna się ona gruszką, a ja gruszkę naprawdę bardzo lubię. Jest to jeden z owoców, bo jest śliwka i gruszka tak naprawdę, malina też, które jak są, to wiem, że zapach ze mną będzie rezonował. Gruszkę uwielbiam i to się otwiera gruszką. Natomiast później do głosu dochodzi coś, co rzadko w perfumach tak mocno dochodzi do głosu, a mianowicie gardenia. I ta gardenia jest tu prawdziwa, soczysta, trochę męskawa, ponieważ tak mi się wydaje, że jest tu też jakaś przyprawowość, która właśnie trochę ten zapach zmienia. To jest taki w ogóle świetne parametry. Moim zdaniem w ogóle niedoceniony zapach, mało się o nim mówi, jeżeli w ogóle, ale ten zapach jest, no ma coś w sobie niezwykłego, więc jeżeli szukacie, bo lubicie mainstream, to jest nowość, po którą warto sięgnąć i którą warto się zainteresować. No i ostatni zapach, który zostawiłam na koniec, to zawsze staram się trochę też zapoznawać Was z jakimiś markami, których być może nie znacie, bo właśnie no, nikt o nich nie mówi. I myślę, że taką właśnie marką jest Thomas Arsov. O tej marce raczej nikt nie mówi, nie jest zbyt znana. Znajdziecie tę markę na Notino, sporo jej zapachów. Ja wzięłam sobie zimowy zapach. Jest to Plum Tobacco Blossom Tonka Bean.
I teraz tak, dokładnie to, bo tu nie ma nazw, tylko właśnie są nuty. Zapachy są nazwane nutami, które występują. Nie można się pomylić. To jest świetne, dlatego że co wybierzecie, to będziecie czuć. Tutaj czuć śliwkę. Śliwka jest bardzo realistyczna i ona uderza Was od samego początku. Później dochodzi do tego słodki tytoń, taki dosyć owocowy. Następnie jest ta fasolka tonka i ogólnie odbieramy bardzo często, myślimy, że fasolka tonka brzmi jak wanilia, że to są takie zastępniki, albo jest to jakaś słodycz. I tak, generalnie tonka ma coś z wanilii, czy wanilia z tonki, że dają podobny vibe, ale jednak wanilia jest słodsza, tonka jest wytrawniejsza i właśnie dzięki temu zapachowi te różnice udało mi się wychwycić, bo tonkę czuć bardzo. Każdą z tych nut, którą tu widzicie, czujemy niewymownie. To jest niezwykle zimowy otulacz, przepiękny, jest naprawdę pięknym zapachem. Możecie swoją drogą na sklepie go wypróbować, bo udało mi się już go wprowadzić, także możecie próbki kupować. Ten zapach kupicie za 219, to chyba max złotych. To jest 50 ml. 2 psiki i cały dzień się tego zapachu nie pozbędziecie. Ma totalnie rewelacyjną moc. Staram się Wam tylko o takich też zapachach mówić, bo uważam, że każdy z nas oczekuje jakiejś trwałości. Za każdym razem też Wam to powtarzam. Zapach jest rewelacyjny, jest przepiękny, po prostu jest przepiękny, nie można przejść obojętnie wobec tego zapachu i oni mają sporo takich zapachów, także warto się zapoznać. Ja na pewno nie pozostanę tylko przy tym, myślę, że zechcę kolejne, bo naprawdę jakość jest rewelacyjna. Formuła i wszystko właśnie się wydaje takie bardziej niszowe niż mainstreamowe, czy jakieś takie designerskie. Nie. Także zapach jest świetny i taką markę nową, mam nadzieję, że nową dla Was chciałam pokazać. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co z tego znacie, co chcielibyście poznać. Profumo Labo też wprowadzę na sklep po to, żebyście mogli potestować ten zapach. Tak naprawdę chciałabym, żebyście mieli dostęp do wszystkich tych zapachów, więc nawet jeżeli to jest niby marka zamiennikowa, to myślę, że czasami też warto kupić próbkę i sobie sprawdzić, bo jeżeli jesteście zainteresowani jakąś marką zamiennikową, to po tym jednym zapachu mogę polecić tą. Ale czy wszystkie takie są? Nie wiem. Jest na pewno na stronie napisane, słuchajcie, które to są ich kompozycje, a które to są zamienniki czego, więc możecie po prostu sięgać po ich kompozycję, bo ta jest tak przynajmniej opisywana. Ja za dzisiaj dziękuję jeszcze raz. Będę się 20 razy z Wami żegnać i do następnego, kochani. Pa!